Witam wszystkich. Dziś zaczynam nowy cykl Ludzie Pagram i na pierwszy ogień, że tak powiem, nie mogę sobie wyobrazić lepszego gościa. Dziś naprzeciwko mnie mama naszego Pagram Jacek Marceliński, która dziś miała zacny jubileusz, 250 bieg, 250 wolontariat. Także witam. Witam. Prywatnie moja osobista żona. No, porozmawiamy trochę o organizacji, o emocjach, o bieganiu z cukrzycą, jak Pagram zmienił nasze życie. Chciałbym tutaj jakoś tak, mam jakieś tam pytania, jakiś kręgosłup tego i mam nadzieję, że wyniknie z tego fajna rozmowa. To tak na rozgrzewkę, jak się dzisiaj czujesz po dzisiejszym dniu? Fantastycznie. Naprawdę ogrom tak pozytywnych emocji, że cały czas chodzę taka naładowana pozytywnie. Super. Bardzo dziękuję zresztą wszystkim, którzy dzisiaj postanowili ze mną spędzić ten dzień. Tak, dzisiaj było ponad 100 osób. Dostałaś też prezenty. Tutaj od Sebastiana Kiszki taki dyplom. Można zobaczyć, mam nadzieję, że widać. Były balony. Były balony, był szampan bezalkoholowy, było dużo ciasta, były słodkości, były rysunki od dzieci Dawida, Właśnie tak. więc tak. bardzo cenne rzeczy dla mnie. Okej, pamiętasz swój pierwszy Pagram? Szczerze mówiąc, nie pamiętam swojego pierwszego parkrunu. To już było tak dawno temu. W 2015 roku po raz pierwszy poszłam na parkrun Poznań. 7 lutego masz, to są twoje I Pagramowe urodziny. przyznam się szczerze, że nie pamiętam, jakie emocje we mnie budziło to spotkanie. Na początku też nie wracałam regularnie, ale z czasem wkręciłam się w całą inicjatywę i myślę, że to była najlepsza rzecz. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogły mi się przytrafić. Tak, bo to już sporo czasu. Ja też mam. Mgliście pamiętam swój pierwsze wizyty na Stadeli, bo tam zaczynaliśmy i Tak. ty i ja, tak? Dobrze, to teraz może trochę trudniejsze pytanie. Jakbyś miała opisać Pagram komuś, nie używając, który nigdy nie słyszał o Pagramie, nie używając słowa bieganie. Parkrun to naprawdę fantastyczne spotkania z ludźmi, gdzie pokonujemy trasę 5 km bez presji tempa, za to mając obok siebie ludzi, którzy nas wspierają, którzy są na nas otwarci. I nie wiem, no po prostu mega fajny czas. Jest to miejsce, gdzie poznaje się ludzi, gdzie spędza się z nimi fajny czas, gdzie ładuje się baterie takie swoje emocjonalne i myślę, że naprawdę warto dołączyć zawsze. A jaka była twoja obawa przed pierwszym wolontariatem? Bo przed biegiem to pewnie będzie ciężko pamiętać, bo to było dawno temu, ale pewnie wolontariat pewnie pamiętasz. Masz. Przed pierwszym wolontariatem paradoksalnie też nie pamiętam, bo była to jakoś mniej znacząca rola. Natomiast Znaczy, no, pamiętam, bardziej. pamiętam, że największe obawy miałam przed spotkaniem, kiedy pierwszy raz koordynowałam i trzeba było wyjść do ludzi, stanąć przed nimi, zacząć do nich mówić i człowiek może się obawiać czasami takiej, jak na nas ktoś zareaguje. Natomiast były to obawy naprawdę bezpodstawne, każdy przyjął mnie bardzo dobrze i jeżeli ktokolwiek kiedyś zastanawiał się, czy warto spróbować albo czy coś może pójść nie tak, to nie ma się co obawiać, bo naprawdę warto. Emocje potem są tak pozytywne, że to jest nie do opisania. Tak, z własnego doświadczenia też powiem, że ze spotkania na spotkanie trema związana z byciem koordynatorem jest coraz mniejsza, aż dochodzi do takiego momentu, że to mówienie do ludzi przed dużą ilością osób jest po prostu swobodne. Tak. I ten. Dodam, że Monika ma już 55 występów jako koordynator spotkania. Ogólnie naliczyłem, jak tu dobrze patrzę, ponad 70 stacjonarnych wolontariatów
I jak ostatnio nam rozmawialiśmy o wolontariacie, to stwierdziła, że masz bardzo mało stacjonarnych Tak, ról. jakoś mam takie poczucie, że na te 250 to ta Masz- proporcja jest... Masz rok czasu Tak. stania pod rząd samego koordynowania Ale- i twierdzisz, że jest mało. Mam takie poczucie, że na 250 to jednak 70 parę stacjonarnych to jest... Mam taki niedosyt. Okej, no to jak już jesteśmy przy tych wolontariatach, to chyba znam odpowiedź, ale która rola daje Ci najwięcej satysfakcji? Myślę, że zdecydowanie role stacjonarne. Może też dlatego, że mam takie poczucie dużego ich wkładu w spotkanie, tak? Że gdyby nie wolontariusze, którzy stoją na stacjonarnych rolach, spotkanie by się nie mogło odbyć, więc to mi daje mnóstwo satysfakcji chociażby z tego powodu, ale też sam fakt, że stoję na starcie, jestem na mecie, więc cały czas mam okazję zobaczyć te osoby, które przyszły, przywitać się, zamienić jakieś słowo, bo jeżeli biorę jakąś rolę taką, że przyjdę, coś, nie wiem, rozłożę sprzęt, pobiegnę i sobie pójdę w świat, to nie zawsze Masz jestem w poczucie, stanie że kontakt... coś człowiek traci jakby w tym czasie, kiedy nie jest. Tak, nie? więcej jakby tego kontaktu z tymi Bo ludźmi na mam miejscu, stojąc no, stacjonarnie. I Na to mi miejscu, daje jak większą się jest, to się satysfakcję. dużo dzieje i Tak. jest więcej rozmów jakby i Tak. czuje się bardziej tą atmosferę, więc zachęcamy też, jeśli oglądasz i nie miałeś jeszcze stacjonarnej roli, to zapraszamy, Polecam. polecamy, bo to naprawdę fajna sprawa. Zapytam Cię o najfajniejsze lokalizacje, ale to chyba jest oczywiste. No tak, oczywiście, że nasza, Lasek Marceliński. No to za co najbardziej kochasz ten swój Lasek Marcyniński? Myślę, że za ludzi, zdecydowanie za ludzi, za to, jaką udało nam się stworzyć społeczność, za to, jak się wspieramy, za to, jak mamy poczucie takie, że możemy na siebie liczyć, że przychodzę i czuję się jak u siebie, czuję się po prostu komfortowo, tak? Nie mam właśnie tego stresu, odpoczywam tam i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że spotkałam tam wielu przyjaciół, ludzi, którzy są mi naprawdę, naprawdę bliscy, nawet nie tylko w sobotę, tak? Ale w całym tygodniu i to jest super. Właśnie jedno z pytań właśnie miało być, czy właśnie poznałaś jakieś przyjaźnie na Parran, ale już na mnie odpowiedziałaś. Ja tak samo, poznaliśmy mnóstwo ludzi. Gdyby nie Parran, to no nie mielibyśmy tylu przyjaciół. I no, ubiegając o kolejne pytanie, no nasze życie byłoby na pewno uboższe. Zdecydowanie, O to- tak. o- Wyjeżdżamy czasami na wakacje wspólne, na w ogóle jakieś wypady jeździmy, więc naprawdę jest super. Okej. Najbardziej wzruszająca lub zabawna sytuacja, jaka Ci się przytrafiła podczas pełnienia wolontariatu, tudzież biegu? Na pewno wzruszający był dzisiaj dla mnie dzisiejsze spotkanie i ten fakt, co ludzie przygotowali dla mnie, tak? Bardzo dziękuję nawet właśnie dzieciom Dawida. Tak, dla mnie to było mega takie. Dawid Stencel, to on właściwie od maluchów przychodzą te dzieci i jakby towarzyszę im w tych dniach, miesiącach, latach, jak oni rosną, Te obserwuję etapy ich, zdobywają tak. po kolei Za każdym jubileusza. razem się witają, za każdym razem powiedzą dobre słowo. Dzisiaj każde z dzieci przygotowało dla mnie piękne rysunki czy laurki, więc jestem im za to niezwykle wdzięczna. I tak samo wzruszające było dla mnie, jak dawałam im dyplomy z okazji ich kamieni milowych, które niedawno mieli każdy po kolei. To jest coś pięknego, patrzeć jak te dzieci aktywnie uczestniczą od tak Tak. długiego czasu i obserwować jak rosną i się jakby stają takimi pełnoprawnymi członkami tej naszej społeczności, tak? Oni się ze wszystkimi witają, to jest super. Dużo było takich pięknych momentów. Okej. Jesteś koordynatorem. Czy prowadzenie lokalizacji to ciężki kawałek chleba? Z jakimi wyzwaniami trzeba się mierzyć? I czy Parran sam się robi? Jak to nieraz się No właśnie, słyszy? myślę, że największym problemem jest to, że Parran sam się nie robi. I największym wyzwaniem jest dla mnie cały czas czuwanie nad tym, żeby była pełna obsada wolontariuszy. Czyli nie nawet te bawienie się, przygotowywanie różnych rzeczy, szykowanie,
drukowanie dyplomów, to wszystko jest ok. Natomiast sam fakt właśnie, żeby przypilnować, żeby ci wolontariusze byli, nie zawsze to jest łatwe. Spotkanie nie może się odbyć, jeżeli nie ma kilku wolontariuszy stacjonarnych. A czasami niektórzy nie są gotowi na to, żeby zrezygnować z biegu i to jest trudne psychicznie, taka presja, nie? Dodatkowo ten stres jest taki, że jeśli chodzi o organizację, to mamy dużą grupę stałych ludzi, na których zawsze możemy liczyć, tylko że problemem jest, że jak się odezwiemy, to tylko oni się jakby Tak. zgłaszają, A ja nie też ma, nie nie chciałabym ma jakby świeżej krwi i mamy takie poczucie, że jak my się zgłosimy, znaczy jak my powiemy, że chcemy pomocy, no to oni się zgłaszają. Nie Nie? chciałabym I tak, angażować w kółko tych samych osób, Tak. bo jeżeli w lokalizacji biega około 100 osób, to tak naprawdę wystarczyłoby, że nie wiem, każdy 2 razy w roku wziąłby jakąś rolę stacjonarną i przez cały rok byłby spokój. A tu mamy problem czasami i to jest stresujące. Tak, więc Zachęcamy. jeśli spójrzcie w Harmonogram z waszych lokalizacji i na pewno macie jakiś kalendarz swoich wyjazdów czy planów i postarajcie się też naprzód zgłosić, żeby właśnie Lokalizacja ze spokojem ze mogła, spokojem już- była pewna, że może zorganizować Tak, spotkanie, żeby- nie stresowała się o komplet wolontariuszy, a wy jeżeli raz, 2 razy nawet do roku poświęcicie ten swój czas, to jest naprawdę niezwykle cenny wkład i też jednocześnie podziękowanie koordynatorom za to, że oni swój czas poświęcają jednak praktycznie w każdą sobotę. Tak, no czy też właśnie wrócę do tego pytania, czy jest ciężko, no bo ja też jestem koordynatorem też tej lokalizacji, ale bardziej mam wrażenie, że ja tobie pomagam niż współtworzę to, bo ty naprawdę robisz dużo. Zajmujesz się też oprócz zorganizowaniem tych wolontariuszy, to jeszcze wgrywaniem zdjęć, to też ci zajmuje ogrom czasu. Tak. Wypisywaniem mama to mama. Wypisywaniem dyplomów, tak, patrzeniem kto ma jubileusz i jakby Dbanie o jakieś trzymać- takie zaplecze, tak? Zaplecze, Typu już herbatki. herbatki, ciastka, to No. zawsze musi być, więc Znaczy nie musi, to jest nasza własna inicjatywa, tak? Żeby nie było to. tak, ja mówię, że nie musi, ale Tak. później Monika mówi, że musi, więc to tak jest. Ale musi. znaczy nie oczekujcie tego od lokalizacji. To Tak, jest tak, jakby mówimy w tej w tym chwili sensie. mówimy o naszej lokalizacji Tak. i ja mówię, jaki ty masz Ja mam wkład. takie poczucie, że Ty masz takie fajnie. poczucie, że tak musi być. Takie pytanie, najlepszy gadżet parkranowy dla Ciebie? Takie coś Twojego, nie wiem, ulubionego, coś związanego z parkranem? moim ulubionym gadżetem myślę, że będzie bluza, którą dostałam od przyjaciół na urodziny. Właśnie. Parkranowa bluza. Przyjaciół, których Poznałam na parkranie. na parkranie, z Tak. którymi pojechaliśmy na Special Day do Holandii i na przedłużony weekend i zrobiliśmy dwa parkrany holenderskie. No dobrze, no to teraz wyobraź sobie, że centrala daje Ci prawo do trwałego usunięcia jednej woli wolontariackiej z grafiku. Którą byś wykreśliła i dlaczego? No właśnie z wykreśleniem roli to chyba nie mam jednej takiej konkretnej. O, ja Więc nie chciałabym wskazywać żadnej roli, powiem tak, że prędzej dołożyłabym jakieś. No właśnie, Jeżeli- to jest kolejne pytanie. Możemy gładko przejść do kolejnego. Jaką rolę byś oficjalną dla wolontariusza, która do tej pory nie istniała lub istniała, została wycofana na przykład, bo też takie są, jaką byś przywróciła albo jaką byś nadała nową rolę i jak byś ją nazwała? Być może, myślę, że warto stworzyć właśnie jeszcze jakąś rolę dla takich osób, które przynoszą jakąś herbatę, ciastka, inne takie rzeczy, bo to też, żeby nie łapało się pod inne. No i my tutaj w lokalizacji mamy naszego małego baristę. Specjalnie dla niego przydałaby się jakaś wyjątkowa nazwa, O, bo Zbyszek tutaj zawsze serwuje kawę, herbatę tak. i robi to z taką, nie wiem, elokwencją Jak i znajdę zdjęcie, to tutaj wkleję fantastycznie mu to idzie i wszyscy zachwalają, więc specjalnie dla Zbyszka parkranowy tutaj, barista. tak, parkranowy barista to zdecydowanie. Okej.
To teraz może przejdźmy do turystyki troszkę. Na co zwracasz uwagę, gdy odwiedzasz nową lokalizację? No to takie moje trochę małe prywatne zboczenie, bo my tu w Wielkopolsce jesteśmy dosyć mocno trzymani w ryzach, jeżeli chodzi o wszelkie zasady. Trzymamy się ściśle, więc ja tak nieraz jak jedziemy gdzieś turystycznie, to patrzę, czy wszystko jest, czy wszyscy mają kamizelki, czy trasy są, czy wszystkie stacjonarne role są obsadzone, te, które powinny być. Ale to, co Ale sobie oczywiście- czasami pomyślę, zostaje w ale mojej głowie. to Tak. nie wynosimy tego na zewnątrz. Nie. Ja ostatnio w filmach trochę o tym mówię, ale to staram się tylko mówić o tych zagranicznych, żeby tutaj tych polskich jakby, bo za granicą to faktycznie jest mocne jest rozluźnienie, jak na razie widzimy. Nie we wszystkich, ale jest. Ale tutaj w polskich no to widzimy, jak coś jest nie tak, ale jakby nie donosimy czy coś w tym Tak. stylu, nie? Nie no, zwracam uwagę na pewno na trasę tak po prostu, żeby sobie niektóre są tak piękne, że naprawdę zostają na długo w głowie, Tak, Las Malcanów. ale tak, Las Malcanów bardzo mnie zachwycił na przykład, ale też właśnie na takie ścisłe grono wolontariuszy stacjonarnych, jak oni podchodzą, czy są otwarci, to zawsze jakoś wpływa bardzo na odbiór lokalizacji przeze mnie. I jakieś kryterium wyboru, gdzie się wybierasz masz? Czy zdajesz się na kogoś innego? Tak, zdaje się na kogoś innego, zdaje się na osobę, która ze mną rozmawia w tej chwili i która lokalizację chce w danym momencie zdobyć, więc tak. A ile masz tych lokalizacji zdobytych? Nie, i tak szczerze mówiąc ich nie liczę, ale 70 chyba, tak, parę? Wkleimy ile jest. Chyba ale jest, 70 jest. parę mi się wydaje. Jakaś wymarzona lokalizacja, którą chciałabyś odwiedzić? Europa albo na świecie? Generalnie nie mam jakiejś takiej bardzo wymarzonej. Mamy na pewno dwie takie destynacje, które byśmy chcieli gdzieś tam zdobyć i w jakimś takim długofalowym planie. No to na pewno jest Etna, bo to byłoby połączone z jakimś wypadem dłuższym. I drugi to jest ten Gibraltar, tak? Teraz Tak. to też planujemy z przyjaciółmi w tym roku. I to są takie lokalizacje, które już myślę, że dadzą mi też bardzo dużo, bo jednak będzie można przy okazji zwiedzić, spędzić fajnie czas. To nie jest coś, co się wstaje rano, czy w środku nocy jedzie i się wraca, tylko jednak no takie doświadczenie kilkudniowe to jest już taki trip, to jest coś fajnego. Jakie masz plany wyjazdowe na najbliższy czas? Najbliższy czas Oława za tydzień. A jakieś dłuższe? A jakieś dłuższe Finlandia w kwietniu i Norwegia w maju i Austria w czerwcu i Austria w lipcu i dalej już nie wybiegam. Okej. Co sądzisz o juniorze, biegach 2-kilometrowych dla dzieci? Czy ten format powinien pojawić się w Polsce i czy miałby sens w naszych realiach? I ja wiem, że wszyscy bardzo dążą do tego, żeby junior powstał w Polsce. Znaczy może nie Znaczy, wszyscy, jest duża grupa Która zwolenników. nie tyle dążą, co by myślę, Ale żeby tak, chciała, tylko... bardzo by chciała. I wydaje mi się, że to jest mega fajna inicjatywa, że dzieciaki od najmłodszego mogą już jakby uczestniczyć w takiej inicjatywie. Natomiast moja osobista obawa, ona troszkę z doświadczenia jest właśnie, obawiam się, czy udałoby się znaleźć regularnie wolontariuszy stacjonarnych, bo ja mówię, tak czasami patrzę po tym naszym lasku, czy po innych lokalizacjach, które borykają się jednak z tym problemem wolontariuszy stacjonarnych. No nie jestem przekonana, czy jednak każdemu by się chciało wstać co niedzielę i poświęcić ten czas, tym bardziej, że na juniorze tych wolontariuszy stacjonarnych potrzebnych jest zdecydowanie więcej. Tak, bo na trasie musi być wolontariusz co 100 metrów, ale uważasz, że w niedzielę jakby, bo to jest łatwy wolontariat, bo łatwo jest odpuścić bieg, bo tego biegu nie ma de facto, a można jakby, że tak powiem, brzydko nabić sobie tych wolontariatów. Ja uważam, że ja I osobiście... mimo tego uważasz, tak, że, tak, ja że cały byłoby czas, ciężko. Tak, ja cały czas tego się obawiam. No mamy tutaj dlatego... Tak, mamy tu ja uważam, że w Poznaniu powstałby jeden wolontariat i biorąc pod uwagę, że mamy w samym Poznaniu mamy 3 lokalizacje. Mamy obok prężnie działające Jezioro Swarzęckie,
Dąbrówka, to jednak ilość tych wolontariuszy by się znalazła, nie? Tylko teraz tutaj poznałem kwestie zgód, ubezpieczenia i takich różnych innych rzeczy, przez których chwilowo lub na stałe parent tutaj junior nie ruszy. Ale mamy jeden głos, ale byłabyś za czy nie? Ostatecznie byłabym za, natomiast Byłabyś za. ja bym się nie porwała na to, żeby być koordynatorem tej lokalizacji Tak. i właśnie się co niedzielę stresować, natomiast sama co jakiś czas mogłabym ich wspomagać. Tak, jak najbardziej byłabym za. Okej, no to teraz przejdźmy do Special Day, gdzie u nas przypada to w Boże Narodzenie. Mieliśmy już jedno głosowanie nad zmianą terminu. Jak uważasz, czy powinno być zmienione? Czy powinna być zmieniona data na jakąś inną? Tak. Jeśli tak, to na jaką i Tak, dlaczego? ja osobiście uważam, że data powinna być zmieniona. Wydaje mi się, że jeden z takich dobrych terminów to jest właśnie ten 15 sierpień. Dlaczego uważam, że powinna być zmieniona? No chociażby dlatego, że w grudniu, kiedy tak naprawdę wypada ta edycja specjalna, wypada sobota czasami i potem jest edycja noworoczna, jest to w bardzo krótkim okresie czasu, praktycznie 2 tygodni, potrafi wypaść 4-5 edycji i pamiętajmy, że nie jest łatwo ogarnąć taką liczbę wolontariuszy stacjonarnych, tak? No, ja uważam, że powinniśmy przegłosować to. I też pogoda też jest takim, znaczy moim zdaniem za zmianą jest też pogoda też, Tak, nie? no, Żeby nie dać czarujmy się, wolontariuszom. bywają takie zimy, że jest, nie wiem, minus 10 czy minus 15 i no znajmy teraz grupę osób, No to najczęściej różnych, my zawsze znajdujemy, ale to nie jest łatwe, tak? Ale grupę ludzi, która tak naprawdę no, w ciągu tak krótkiego okresu czasu poświęci ten swój Tak, czas to i tak. stanie w tym zimnie i naprawdę marznie. Pytanie o nazewnictwo lokalizacji, bo jak wiadomo, jakiś czas temu zmieniła się UK narzuciło nazywanie lokalizacji od miejsca, gdzie się odbywają. I jakie jest Twoje zdanie? Czy to powinno zostać jak jest, czy jednak powinno to być nazwa odmiastowa jakby? Ja nie uważam, że No. powinna być miasta odmiastowa, uważam, że nazwa powinna być w gestii koordynatora lokalizacji, osoby, która otwiera tą lokalizację. Czyli jeżeli pasuje jej od miasta, niech będzie od miasta, natomiast nawet jeżeli już ktoś Ale jak wpadł- się będziesz od miasta i otworzy się, gdzie chciała się otworzyć druga, Ale- jedna też będzie się od miasta? Okej, to niech będzie, może być po przecinku na przykład park jakiś tam, ale jeżeli ktoś chce, to niech będzie, nie wiem, Żagań Park Miejski, rzucam, bo nie wiem, czy w Żaganiu jest park miejski, albo na przykład Park Miejski Żagań, ale niech to koordynator danej lokalizacji zadecyduje, czy on chce tak, czy on chce tak. Tak? Takie jest moje zdanie. Tak, no, dlatego tylko dopytuję. Okej, wiadomo, że tutaj patrząc na doświadczenie i różne próby narzucenia naszych chęci jakby co do nazywania lokalizacji nie wypalą, bo UK jest pod tym względem nieugięta. To pytanie o stare lokalizacje, które wciąż mają w nazwach miasto swoje. Czy uważasz, że nie powinno być zmienione, żeby zaczęły się nazywać, żeby zmienić nazewnictwo na obecnie funkcjonujące, że wychodzimy od... Uważam, że takie zmiany powinny być z inicjatywy koordynatora. Czyli jeżeli w Poznaniu, rzucam sobie, jest Poznań i tam jest Cytadela, to jeżeli koordynatorzy zdecydowaliby, że chcieliby, aby ta Cytadela była w nazwie, to okej, jak najbardziej. Natomiast jestem przeciwnikiem zmuszania lokalizacji do czegokolwiek, do robienia wbrew ich woli. No ale na przykład inne lokalizacje mogą mieć... Dlaczego oni mają, a my nie mamy? No takie były czasy, no trudno, no. Nigdy nie zadowolimy wszystkich. Tak. Okej, gdybyś miała zmienić jedną rzecz, Pargan, globalnie lub lokalnie, co by to było?
gdybym mogła zmienić, to przywróciłabym statystyki. Bo wiem, że to jest tak banalna rzecz i był ogromny szum o to, ale z własnej obserwacji nie zauważyłam, żeby usunięcie statystyk spowodowało jakiś wzrost uczestników. Natomiast wiem, że dla wielu z nich było to istotne i dawało im mnóstwo frajdy. Więc na pewno przywróciłabym statystyki. A ja tu myślałem, że powiesz, żeby przywrócili ramki. O, ramki też bym chciała, żeby przywrócili. To ramka czy baner? Ramka czy baner? A nie można mieć i ramki i baneru? Nie. Ciężki orzech, co? No. Ja jednak byłbym za banerem, bo moim zdaniem jest fajnie na zdjęciach wychodzi, ale widać było też, że ramki dawały dużo radości ludziom, nie? No. Więc Aczkolwiek ramki logistycznie trochę ciężej zawieźć, tak, ale nie? tutaj mówimy Wszystko jak się- tutaj wychodzi na samym pagranie, bo wiadomo, Mhm. że im więcej do noszenia, tym gorzej. Tym Tak. bardziej, że baner ładnie zwiniemy i łatwiej go przechować, czy przetransportować, czy przynieść. Ale jednak też niechby na parganie ma być tak samo, a jednak są lokalizacje poza Polską, gdzie nadal te ramki funkcjonują i trochę tego nie rozumiem, że ma być wszędzie tak samo, a jednak u nas są zabronione. Co o tym myślisz? Nie no, oczywiście ja uważam, że powinny być zasady jednolite, natomiast na pewne rzeczy nie mamy wpływu, już się przyzwyczaiłam tutaj. Trochę mnie to boli, czasami gdzieś tam w serduszku zakuje, ale Tak, ale jak coś, to jeszcze ramkę mamy i czekamy, może będzie zmiana i będziemy mogli wrócić do niej. wrócić, aczkolwiek to by się wiązało z produkcją nowych ramek dla lokalizacji, więc raczej tak nie będzie. Okej. Masz cukrzycę i powiedz mi, bieganie z cukrzycą to wyższa szkoła logistyki pewnie. No, troszkę tak. Czasami nie wszystko się tak udaje. Jakby cukrzyca ma to do siebie, że bardzo dużo zmiennych jest, które wpływają na poziom cukru, więc nie wszystko idzie sobie zaplanować tak, jak byśmy chcieli. Natomiast pamiętajmy, że ruch zawsze jest wskazany, zawsze jest dobrym lekarstwem, tak? A czy te 250 startów, które już masz, nauczyło Cię trochę jakby funkcjonować z tą cukrzycą, czy nadal jest mocno... Nie, funkcjonować jak funkcjonować. Ja jakby nie traktuję tego jako jakieś choroby, traktuję Nie, ale jako chodzi moją mi, cechę własną, żeby sobie więc, radzić, w sensie, nie? Znaczy, no jakby myślę, że lata musisz doświadczenia, patrzeć na tak, cukier, tak? lata doświadczenia gdzieś mnie tam pewnych rzeczy już nauczyły. Wiem jak reagować, czy wiem na co zwracać uwagę i myślę, że sobie radzę bez większego problemu. Natomiast wiadomo, że jakby sam pargan, otoczenie i fakt, że ludzie gdzieś tam są na trasie, też działa jakoś tak uspokajająco, że człowiek wie, że nie jest sam, że w razie W, no to jednak są ludzie, którzy Cię otaczają i którzy patrzą na to, jak się czujesz, czy nic się nie dzieje niepokojącego. A co byś powiedziała osobie z cukrzycą, która teraz nas ogląda i boi się zacząć swoją przygodę ze sportem lub tudzież pargranem? Ja myślę, że to nie tylko jakby do osób z cukrzycą, ale jakby wszelkimi gdzieś tam chorobami, czy nawet nie chorobami, ale dla osób, które w ogóle nie prowadzą jakiegoś aktywnego trybu życia, myślę, że zawsze warto zacząć się ruszać. Na początku, tak jak mówię, pargan jest idealną okazją, bo jakby nie ma takiej presji tempa, można pokonać marszem, truchtem, biegiem, można się pościgać, jak ktoś już jest na wyższym levelu. A znamy takie osoby, które z cukrzycą tak, zasuwają. oczywiście, tak. Więc jak najbardziej polecam, bo każda aktywność działa dobrze na organizm i myślę, że jakby im bardziej aktywni jesteśmy, tym lepiej się będziemy czuli. Także polecam. Pamiętasz, jak spędzaliśmy soboty przed parganem? No właśnie nie, tak sobie wydaje mi się, że spędzaliśmy je na placach zabaw z dziećmi, bo wtedy dziewczyny nasze były małe, więc myślę, że to musiało być tak. No ja Ci powiem, że ja nie pamiętam. Ja mi się wydaje, że pargan jest od zawsze i
zawsze brałem w nim udział. Nie wiem, co ja mogę robić innego o 9 niż być na parkranie. A jak parkran zmienił nasze życie? W sensie nasze wspólne, bo jesteśmy małżeństwem już 23 lata. Można powiedzieć, że dobra, no nie cała połowa to jest, już się zaczęła przygoda z parkranem. I czy wyobrażasz sobie naszą relację bez tej wspólnej pasji? Nie, no ja myślę, że relacje to ja sobie wyobrażam. Na pewno byśmy znaleźli sobie coś no innego, więc to nie jest tak, że relacji sobie nie wyobrażam. Natomiast jakie było pytanie? Jak sobie wyobrażam relacje? Jak parkran zmienił nasze wspólne Aha, jak życie? zmienił, tak. Myślę, że po prostu każdy weekend, każde wakacje, wszystko jest dostosowane pod parkrun. Więc jakaś taka logistyka wyjazdowa, to chyba nie mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że nie jeździmy nigdzie, gdzie nie ma parkrunu w dwójkę. Jeżeli gdzieś nam się przytrafi jakiś taki służbowy wyjazd czy coś, ale w dwójkę nie jeździmy chyba nigdzie bez parkrunu, nie przypominam sobie. Nie, też chyba nie. Zawsze zahaczamy o parkrun. Chyba, że to są Tatry, nie? Jak wyjeżdżamy w Tak, Tatry, tak, no to chyba... jak wyjątkowo, tak. Tak, jak jechaliśmy na kilka dni w Tatry, to chyba wtedy nie było parkranu i to był chyba... Chociaż nie wiem, czy nie planowaliśmy tak, żeby nie zaczynać od parkrunu i gdzieś tam. Ale tak, a poza tym to chyba to jest główna zmiana, tak? Czy jak nam się zmieniło to życie, że właśnie wszystkie wyjazdy, cała logistyka, wszystkie wakacje, no i tego, że po całym mieszkaniu właściwie gdzieś tam leży jakiś sprzęt, a tu dyplomy w jednym kącie, a tu zapas kubeczków na następne spotkanie, a tu jakieś ciastka, a tu cały, nie wiem, a tu defibrylator, więc jakby tak, to nam się zmieniło. Okej, myślę, że całkiem nieźle poszło. Przynajmniej mam taką nadzieję. Było, znaczy nie, może jeszcze, czy masz jeszcze coś do powiedzenia, nie wiem, zachęcenia, no cokolwiek jeszcze, jakieś Tak, ostatnie słowo? Ja myślę, że zapraszam wszystkich do dołączenia na parkrun. W tej chwili jakby ta inicjatywa jest już naprawdę tak mocno rozwinięta, że w całej Polsce, na całym świecie znajdziemy w jakimś zasięgu bliższym lub dalszym lokalizację, gdzie możemy dołączyć i naprawdę stać się członkiem takiej społeczności, która stanie się naszą rodziną tak naprawdę, bo myślę, że w dużej mierze można tak powiedzieć, że część z osób, które przychodzą na parkrun, to już właściwie taka nasza rodzina parkrunowa, więc naprawdę gorąco polecam. I ja jeszcze ostatnie zdanie, to wrócę do tego wolontariatu, zachęcam, zaglądajcie do harmonogramów i naprawdę wspierajcie swoje lokalizacje stacjonarnie, bo to jest takie też podziękowanie dla koordynatorów za to, że jednak oni ten cały czas swój poświęcają. I to chyba byłoby na tyle. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję Ci za rozmowę. Teraz jeszcze nie wiem, jak wyszedł materiał, bo jeszcze go nie obrabiałem, ale już teraz myślę, że jest fajnie. Gratuluję, jeszcze raz gratuluję tych dwóch 250. Czekam na 500 i może zrobimy kolejny wywiad i wtedy, bo to będzie już za 5 lat. Czekam też na 500, bo jest piękna niebieska koszulka. A Wam, drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy ten format Wam się podoba, czy chcielibyście oglądać więcej takich rzeczy, czy są osoby, z którymi chcielibyście, żebym porozmawiał. Jeśli będę miał odwagę ich o to poprosić, to może przeprowadzę z nimi wywiad. No i przede wszystkim dajcie znać, co sądzicie o tym. I na pewno jeszcze mam w głowie plan na 2-3 odcinki. No ale to pewnie zależy od Was, czy zechcecie takie coś oglądać. Ja powiem, że zawsze chciałem takie coś robić, w sensie takie wywiady, rozmowy, bo uważam, że to jest bardzo fajne i możemy przez to poznać, no tak naprawdę tak jak nazwałem ten cykl, ludzi parkrunu, nie? Żeby zobaczyć, jaki mają pogląd na różne rzeczy.
niektóre kontrowersyjne, pewnie niektóre nie. Jak oni to czują, jak oni to widzą, program. I no co, to mówimy do zobaczenia gdzieś o zobaczenia. 9 na Na trasie. My będziemy w Oławie. Do zobaczenia. Dzień dobry. Słychać mnie?